Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki filmik, może nie krótki, ale jednak filmik instruktażowy dla wszystkich tych, którzy otrzymali paczkę i w wersji standard, i w wersji VIP-owskiej. Osoby, które zamówiły te zabawki, najprostsze tak naprawdę, ale jak wiecie, jestem fanką prostoty od zawsze. Na pewno mogą mieć pewne trudności z zabawami. Część zabaw gdzieś już pojawiła się w sieci. Jak wykorzystać te gadżety, jak sprawić i do czego mogą służyć one, jak sprawić, żeby te zabawki były jak najbardziej efektywnie wykorzystane, szczególnie na początku terapii, ale potem też jak najbardziej można to zrobić. Z jedną z takich pierwszych rzeczy, która w Waszym pudełku jest, to jest piłka przyssawka. Piłka przyssawka często służy mi podczas wyciągania z wiadra. Robię, ty, co ja tutaj mam? I przyklejam sobie na początek do czoła. Dziecko zwykle ciągnie wzrokiem za piłeczką, zerka na tą piłeczkę i wtedy, kiedy na mnie zobaczy, zerknie, natychmiast robię, przewalam się i mnie nie ma. I znowu uwaga. I przyklejam sobie do czoła. I dalej, w momencie, kiedy dziecko na mnie zerknie, odklejam sobie, przewalam się po dywanie. Z tą piłeczką często też robię części ciała potem, jak już dziecko współpracuje, jak już zaczynamy się uczyć części ciała, to przyklejamy a to na rękę, a to na łokieć, a to na szyję, a to bawimy się potem symbolicznie i psikamy sobie psik, psik, psik w czasie naszych zabaw. Często też z tą piłką robię tak, że w momencie, kiedy dziecko się zainteresuje tą piłeczką, robię sobie ęce, pęce, ęce, w której ręce, trzymając na wysokości wzroku, patrzę, ty, no nie ma, patrz, jest, dadam. No i nasze dziecko może sobie spokojnie piłeczkę wziąć. Polecam Wam, bo jest jak przywołać dźwiękowo nasze dziecko, jest jak sprawić, żeby zerknęło na naszą twarz, żeby się zainteresowało naszą twarzą. Tak jak mówię, przypominam, ja absolutnie nie zachęcam Was do wersji popatrz na mnie, gdzie ja jestem. Chcę sprawić, żeby na tyle ciekawych różnych rzeczy działo się wokół mojej twarzy, żeby dziecko zerknęło najpierw na mnie, zaczynało zauważać, że to jest ważne miejsce, że tu się wiele dzieje, a potem w czasie terapii, żeby rozpoznawało też różne emocje, potrafiło czytać to, co się na mojej twarzy dzieje, ale też, żeby dzięki temu samo z siebie generowało różności emocjonalne. Kolejną rzeczą, którą spotkacie w swojej paczce, którą zobaczycie w swojej paczce, to są obrazki, które stosuję w terapii małych dzieci z ASD, dlatego że ja pracuję w nieco innym systemie niż większość logopedów, czyli od razu uczę dziecko, pokazuję mu dźwięk w zabawie, pokazuję mu przedmiot w zabawie, pokazuję mu obraz czy symbol w zabawie, czyli nie ma u mnie takiego nazywania, o zobacz krowa, mu, baran, b i tak dalej, tylko za każdym razem przedmiot, który pokazuje, on coś robi, czy obraz, który coś przedstawia, on coś robi. I tym sposobem dziecko, widząc przedmiot w ruchu, szybciej go zapamiętuje, ale też bardzo często jest tak, że nim jeszcze zacznie mówić tam, nie wiem, kawa, czy no kawa idzie później, ale kawa jest dla mnie też cenna bardzo i też ją bardzo lubię, ale nim zacznie mówić kci, kci, to często jest tak, że pokazuje gest i ja już wiem, że dziecko sobie przypięło nazwę do danego desygnatu. Obrazki są tak skonstruowane, że mają swój taki ważny atrybut za każdym razem wyeksponowany, bo słoń na ten przykład ma długą trąbę specjalnie dlatego, że w zabawie, jak wyciągam z worka, robię tak, ty zobacz, co ja tutaj mam, wow. No i wyciągam sobie słonia, słoń ma długą trąbę i robię tu, 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 tu. Zwykle jest tak, że ten dźwięk ostatni bardzo przywołuje dziecko.
To, że ruszam palcami też jest istotne, bo coś się znowu dzieje wokół mojej twarzy i znowu jest szansa na spotkanie się ze mną wzrokiem, na zobaczenie tego, co się tu dzieje, co ja generuję z siebie. No i tak jak mówię, jest gest, jest dźwięk, jest symbol i może sobie dziecko już przypiąć. Kolejnym obrazkiem, który sobie tam znajdziecie, to jest rak. No i mamy idzie rak, nieborak, jak uszczypnie będzie znak. I znowu idzie rak, nieborak, jak uszczypnie będzie znak. No i dziabie to dziecko tymi szczypcami swoimi. Tutaj też dziecko ma szczypce i też często jest ten ruch, dość szybko się nam pojawia. Macie buta, fuj, ale stary śmierć, but, but, tak pokazuje gestami do sylaby i mamy fuj jako ten fuj, but, śmierdzący but. Mamy też kurę, kura robi dziób palcem, dziób, dziób, dziób i ona leci, tak, robi uwaga, dziób. Uwaga, dziób, 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 tak? No i potem też sobie tam ziarenka sypiemy kurze, jak już jesteśmy wyżej. Natomiast no, kura jest taką kurą szaloną, rozpędzoną. Dzieci bardzo lubią tą kurę i dziób, dziób pokazuje im też wizualnie, że trzeba ustami troszkę popracować. Dobierając w ogóle dźwięki, które generuję z siebie przy tych obrazkach, raczej robię tak, że zwracam uwagę na ich wartość taką artykulacyjną, ale też zwracam uwagę na ich dźwięki i na to, ile trzeba wrzucić energii czy pracy, żeby pojawił się dźwięk adekwatny. Czyli to, co na przykład często mówię przy kocie, jeśli mam kota, który drapie, już Wam zaraz pokażę kocika, który drapie, to mój kot, ma pazury, robi drap. I też tak idzie, drap. I te pazury są specjalnie też gdzieś w jakiś sposób wyeksponowane. Ja nie wołam miał, dlatego że to jest trudny ruch artykulacyjny, trudny dźwięk, tylko wołam kić, 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 pokazując z gestem, jakbym liczyła kasę, kić, 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 bo praca moja mięśni okrężnych warg jest tak naprawdę niewielka, żeby nie powiedzieć żadna, a pracuje tył języka i to jest taki też dźwięk, który bardzo mocno przyciąga dzieci. Znajdziecie sobie też dzik. Dzik robi furorę. Dzik ma też specjalnie uszy postawne, jest dzik. Dzik jest fajnym dźwiękiem, takim dla ucha, tak samo jak łokieć. Dzieci lubią dzika i dzik je fascynuje. Dzik jest krótki, jednosylabowy, ale przede wszystkim jest fajnie dźwięczący. Dzik pokazuje. Mamy też pozostałe obrazki i ja robię psik, psik, tak? I często jest tak, że kichanie już samo, kiwanie głową jest tym dźwiękiem, do którego dziecko się odwołuje. Mamy też osę, bzz, i osa lata, bzz, ała, bzz, ała, osa. Znajdziecie sobie też psa, na przykład, który jest bardzo specyficzny, bo jego nos służy tylko i wyłącznie do wąchania i pies wącha, pokazuje dziecku specjalną minę, bo potem będziemy wąchać sobie dużo różnych rzeczy. No i ten pies podchodzi do dziecka i wącha fuj, 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 fuj i tak dalej, i tak dalej. Pies też jest bardzo, bardzo lubiany. Macie pozostałe jeszcze obrazki, na przykład kawa. Kawę też dzieci bardzo lubią, zresztą ja z kawą się dość często posługuję, dlatego że ja dużo piję kawy i te dzieci moje jeszcze przed czasami koronawirusa często miały dostęp do zaglądania, do wąchania puszek z kawą, kawy zimnej i tak dalej. Więc ja często robiłam tak, że ty moja, gorąca, uwaga, gorąca kawa. No i dzieci lubią i dmuchamy sobie tam, mamo, podmuchaj. No i dzieci potem dają, widząc kawę, robią i chętnie dają.
Macie jeszcze pozostałe 4 obrazki, które całkiem nieźle się również sprawdzają. Mamy lwa i lew jest ulubieńcem, powiedziałabym, tak samo jak dzik. Lew jest lekko dziki, lekko straszny, bo ma być straszny i lew robi wow! I razem z tym gestem zachęcam Was do straszenia dzieci. Ja te obrazki wykorzystuję w różny sposób, czyli na początku etykietuję, wyciągając z worka, robiąc co ja tu mam? Moje obrazki i w tej paczce VIP-owskiej też tak jest, że one są przyklejone do rzepki. Osoby, które mają paczkę rzepowską, mają też rzepy, które sobie mogą przykleić na szafkę i sobie wyciągamy z worka, naklejamy na szafę. W innych zajęciach znowu robimy tak, że biorę sobie te same obrazki i odrysowuję, powiedzmy, kształty na kartkach i dopasowujemy kształty, co to jest. 3 czy 4 z tych obrazków jednocześnie nadal mają ty lew. Czasami dzieciom wkładam te lwy pod koszulkę, jeśli oczywiście mam na to dzieci zgodę. Potem często fajnie się to sprawdza, ukrywając im za koszulkę, jak już jesteśmy w takim dobrym kontakcie i mogę sobie przekroczyć tą stronę fizyczną bycia z dzieckiem. Ukrywam za koszulką, no i krzyczy dziecko i wołamy: mamo, mamo, pomóż mi, mama jako ratownik. Zatem trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jak pokazuję 15 obrazków, tak naprawdę nie pokazuję ich 15. Ja sobie wybieram 8 z tych, które najbardziej mi leżą, albo takie, które wiem, że dziecko w jakiś sposób kręcą, albo jestem w stanie ruchem go do siebie przywołać. I nie robię tego też na pierwszych czy drugich zajęciach. To jest taka kwestia na początku tych małych dzieci, około tam, nie wiem, 12-13 spotkania, kiedy już jesteśmy w kontakcie, jesteśmy już trochę w relacji, dziecko już nawiązuje kontakt wzrokowy, lepszy, zaczyna reagować na moje uwaga, no to wtedy mogę mu takie rzeczy jak najbardziej zaprezentować. Natomiast nie można się spodziewać, że wszystkie 15 należy pokazać dziecku natychmiast, ani też nie można się spodziewać tego, że wszystkie 15 dziecku przypadnie do gustu. Jeśli przypadnie 8, to jest to super. Ruszasz cały czas. Pracując z dziećmi z ESD, ale w ogóle też z dziećmi z deficytami uwagi, wchodzę w taki rytm pracy pod tytułem zauważ mnie. Ja Cię nie zachęcam, ja Cię nie przywołuję, nie mówię chodź, a zobacz, a popatrz, gdzie ja jestem. Natomiast staram się być na tyle atrakcyjna, na tyle zauważalna, żeby dziecko w jakiś sposób omiotło mnie choć przez chwilę wzrokiem. I bardzo często robię różne triki. Macie w swojej paczce wachlarz, macie najprostszą rzecz pod słońcem, jak konfetti zrobione z bibuły, część ma z innej wersji. Jest wiele takiej przestrzeni na to, żeby powiedzieć uwaga i nam wszystko pięknie lata. Ja znowu chowam i mówię uwaga i znowu puszczam wokół siebie. I znowu uwaga, jest. To są te rzeczy, które dla mnie są elementem zwrócenia na siebie uwagi. Pokaż dziecku, że jesteś atrakcyjny. Nie przez to, że masz ogromną wiedzę i wsadzisz go w stolik i będziesz powtarzać i uczyć go przemocą. Pokaż mu, że jemu się opłaca być z Tobą. Pokaż mu, że jesteś atrakcyjny, że wkoło Ciebie coś się dzieje. Wiemy, że dzieci chętnie patrzą tam, gdzie jest ruch, tam, gdzie jest pewna zmiana. Zatem pracując z małym dzieckiem, pokaż mu tą zmianę, pokaż mu, że wokół Ciebie jest wiele ciekawych rzeczy i nie martw się tym, naprawdę nie martw się tym, że jeśli dziś weźmiesz ten wachlarz i zrobisz uwaga i puścisz to konfetti i to małe dziecko w ogóle na Ciebie nie spojrzy, nie bierz do głowy tego w taki sposób, takiej swojej głowy terapeutycznej, że to znaczy, że to nie działa. Nie, to znaczy, że zrobiłeś jedną ekspozycję, jeden raz podjąłeś próbę, ale nie poddawaj się. Zrób to na następny raz, zrób to na następny i na następny raz. Jeśli po 5., 6. razie, robiąc dokładnie tak samo, wyciągając uwaga i puszczając to konfetti,
dziecko nie zwróci nadal na Ciebie uwagi, nie będzie w ogóle do Ciebie dołączać, nie będzie patrzeć, to wtedy należy szukać innych ścieżek. Natomiast zwykle jest tak, że pierwszy raz jak robimy to i dziecko sobie gdzieś tam po sali biega, nie zwraca na nas uwagi, naprawdę nie stresuje nas to w żaden sposób. Jeśli drugi raz, nie stresuje nas to. Jeśli trzeci raz, nie stresuje nas to. Natomiast zwykle jest tak, że już przy drugim razie są momenty, kiedy ja znowu robię dokładnie to samo i dziecko zaczyna się przyglądać temu, co się dzieje. Przez to, że ja jestem atrakcyjna, ja staram się wokół siebie być człowiekiem atrakcyjnym terapeutycznie, to ale jednocześnie nie jestem nieprzewidywalna, tylko jestem stała, ono zaczyna się czuć bezpiecznie, ono zaczyna widzieć, o co w tej aktywności mojej chodzi i naprawdę chętnie zaczyna dołączać. To jest taka zabawa, czy taka prosta zabawa, która sprawdza się, czy taka prosta aktywność, która akcentuje mnie, która sprawdza się i stosują na pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych zajęciach. Często jest tak, że to jest taka powszechna frajda. Często jest tak, że też nad mamą robię, zobacz, mama, uwaga, no i sypiemy nad mamą. Część z Was ma z bibuły konfetti, część z Was dostała inne konfetti, każdy z nich ma swoją wartość i jednym będzie się dzieciom podobać takie i będą potem rwać, tutaj będziemy ciągnąć, o puch, uwaga i robić dalej, a z innymi będą się taplać w tych złotych konfetti, w tym złotym konfetti, które Wam przesłałam. Uwaga. Wow! Uwaga. O, jaki wielki dziad. Wow! Ale super. Pompony. Najprostsza rzecz kolejna, która sprawia, że dziecko zwraca na nas uwagę. Pompony naprawdę robią furorę u dzieci z deficytami uwagi, z takimi, które nas nie zauważają, takimi naszymi ZSD. Ja też zaczynam, jak zauważyliście, już któryś raz z natury swojej zaczynam uwaga, bo chcę pokazać dziecku, że jeśli mówię uwaga, to istnieje pewnik dla niego, że zaraz zobaczy coś atrakcyjnego, coś, co się zmienia, coś, co się świeci, coś, co się kręci, coś, co w jakiś sposób dla niego jest atrakcyjne. Nie dla mnie też, ale przede wszystkim dla dziecka. Mając te pompony, bawię się również od razu rurą, albo dość szybko rurą. Trzeba uważać, dlatego że ona wydaje specyficzne dźwięki i nie wszystkie dzieci są w stanie zaakceptować ten dźwięk, ale one się z nim bardzo szybko oswajają. I to jest tak, że tą rurę albo dzieci kochają, albo nienawidzą. Małe kochają, starsze też kochają, ale jeśli zrobicie taki szybki myk bez ostrzeżenia ich z tą rurą, to mogą się zwyczajnie wystraszyć. Zatem robię uwaga. Zauważcie, że ona jest nad moimi oczami, także dziecko ma tu i ja mam taką przestrzeń, że możemy gdzieś w tym kontakcie ze sobą być. I robię 3, 2, 1, 0. No i patrzę na reakcję dziecka. Dlatego, że jeśli to jest ok, to robię znowu uwaga. 3, 2, 1, 0. Tak? No i ta rura często służy mi też do takiego elementu zaskoczenia. Czyli mam sobie dziecko, które na mnie zerka i nie zerka. Ja robię wow, ale rura łoja. Uwaga. I znowu próbuję jeszcze raz. Uwaga. Tak. I jest ten moment, kiedy jest inaczej, że coś się zmienia. Znowu nie wiadomo, że tak powiem, co się tam pojawi. Dzieci uwielbiają to tak samo, jakby przybiegają, chowają potem te pompony w którymś momencie, już jak wiedzą, bo zaczynam sobie zbierać. Ja oczywiście nie mówię, weź, pozbieramy sobie te kulki, tylko jeśli to jest takie dziecko, które świeże jest z naszej terapii, słabo u niego z wykonywaniem poleceń, to znowu zbieram sobie kuleczki. A buch. I znowu robię i znowu i te kulki mi wylatują. Ok, no to idźmy dalej. W swoim zestawie macie też woreczki. Każdy z Was ma innego koloru. To są woreczki
które są w jakiś sposób prześwitujące. One są celowo tak zrobione i tak przygotowane. To jest woreczek, którego nie planowałam wrzucać do paczki, ale właśnie go wrzuciłam dodatkowo, dlatego że on się fajnie sprawdza u dzieci, u których zaczynamy bawić się nie ma. Szukaj, gdzie jest. Nasze dzieci często mają trudności z utrzymaniem uwagi wzrokowej, ze śledzeniem przedmiotu. Dlatego często jest tak, że jeśli ja już zrobię taką zajawkę z tą piłką i zrobię, uwaga, nie ma, tak? Pokazuje, gdzie należy szukać, że hasło nie ma uruchamia poszukiwanie. Gdzie to jest? Jest, tak? Czyli jakby niby znika, ale jest to widoczne. Dziecko zaczyna rozumieć, o co chodzi w tym akcji poszukiwania. Bo często będzie tak, że na początku, jeśli schowam dziecku przedmiot w worku i nie ma, to jeśli on go nie widzi, to faktycznie go nie ma, tak? Uznaje, że nie ma, odchodzi od aktywności. Natomiast taka wersja tego worka pokazuje dziecku, że należy szukać. On widzi i nie traci, że tak powiem, tej mocy w poszukiwaniu, chętnie wyciąga. I ja do tego worka w tym worku ukrywam i piłeczki, i te obrazki i robię sobie potem odmianę. Nie ma kota, nie ma krowy, nie ma kota, nie ma lwa, nie ma psa. Ale też, tak jak mówię, wszystkie inne rzeczy, które schowacie po to, żeby dziecku, żeby pomóc czy wspomóc go w tym śledzeniu wzrokiem za przedmiotem i w tym, że jeśli wrzucę do jakiejś przestrzeni, to i tak jest to widoczne. Tak mówię, przygotowuję sobie to do nie ma. Kolejną prostą pomocą, którą znajdziecie w swoim pudełku, są rzepy. Rzepy w 6 kolorach. Każdy kolor to jedna samogłoska. Nie mam takiego zwyczaju, żeby etykietować, że A to jest zawsze białe, A to jest zielone, a I to jest żółte. Bardziej to jest tak, że po pierwsze rzepy wydają świetne dźwięki, bardzo fajne. Dzieci lubią ten dźwięk. I często ja nawet zaczynam sobie od takiej wersji, mówię uwaga i robię. To jest coś, co często dzieci się odwracają na ten dźwięk, ale potem bawię się rzepami. I te rzepy wylatują mi w powietrze. No i znowu próbuję robić Na początku robię tak, że każda rzepa, niezależnie od koloru, to jest samogłoska U. Na zasadzie no nie mogę, jest to coś ciężkiego, muszę użyć jakiejś siły U. I tak robię z każdą. Można oczywiście dopasować je kolorami, żeby je potem połączyć, co pasuje, co nie pasuje, ale to już na wyższym stadium, że tak powiem, terapeutycznym. Natomiast jest też tak, że potem sobie robię uwaga, poleciało, tak? Czyli kolejna prosta zabawa, tak jak mówię, nie tylko dla dzieci z ASD, ale też dla dzieci z różnymi trudnościami, jeśli chodzi o artykulację, naśladowanie, a dla dzieci z ASD ma to taką moc, że te dzieci naprawdę chętnie zerkają na to, co tam się dzieje po tym dźwięku. Ja dzieci przywołuję dźwiękowo do siebie bardzo mocno, po to, żeby one zwróciły, tak jak mówię, na mnie uwagę i na to, co się dzieje wokół mnie. W każdej paczce macie też latareczkę, one są różnego koloru tam wrzucone. To jest taka latareczka na palec, która często pomaga mi na początku pokazać, że coś tu mam i pokazywać tu i tu świecę, i tu jest światełko. Gonimy to światło i pod stołem, i gonimy to światło na ręce, i czasami na czole świecimy sobie, i na palcach. Jest to taki element i do pociągnięcia wzrokiem za światłem, do śledzenia wzrokiem i do gestu wskazywania palcem też się bardzo fajnie sprawdza. Ja mam na przykład taką salę, gdzie nie mam okna, tylko mam ciemność, więc tym bardziej się czasami w takiej historii bawimy. Lubię to jako wspomagacz, do gestu wskazywania palcem też często pstrykam, żeby też przywołać, że chcę Ci pokazać gdzieś to tutaj. Zachęcam Was do tego. W swoich paczkach macie również zwykłą kartkę tekturową, ale ona nie do końca jest zwykła, ponieważ ma dziury. W tej zabawie najprostsza rzecz to jest wtykanie palca wskazującego w te otwory. Ja często wtykam palec, robię
coś mnie tam zabolało. Na niby oczywiście. Dzieci chętnie wtykają sobie paluszki, ja z drugiej strony je łapię. No i że tak powiem, jest to takie jedna z zabaw, taka przygotowująca trochę motorycznie do gestu wskazywania palcem. Ja raczej nie łapię dzieci, nie układam ich tych paluszków, ale staram się bawić w taki sposób, żeby poniekąd wymusić ten ruch palca wskazującego. Często jest też tak, że ja tą podkładkę wykorzystuję do sypania brokatem. Robię tu, uwaga, ty patrz, tu syp, 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 syp i nam się wysypuje. Jeszcze teraz uwaga, tu, no i będę sypać. Czasami pod tą kartką kładę sobie kartkę papieru szarego i jak wsypię, to jednocześnie wsypuje się na kartkę papieru szarego, po czym robię psik. No i ten brokat nam się na koniec wysypuje. Z brokatem robię też tak, że często sypię po sobie. Tu zobacz, o jak się sypie. A psik, uwaga. Syp, 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 syp. Tu, uwaga. Syp, syp, syp. A psik. No i tak to też nam mija w zabawie. Czasem w terapii, albo dość często, wykorzystuję strzelające piłeczki i... Ej, co to? Często ukrywam też takie gadżeciki, które są u Was w niektórych paczkach VIP-owskich. Kiedy chowam sobie kostkę albo do kieszeni, albo właśnie za tą kartkę do gestu wskazywania palcem, albo za jakąś książeczkę. I jak widzę, że ten poziom aktywności dziecka spada, jak ten poziom uwagi dziecka spada, to niespodziewanie włączę taką krowę, czy tam inne zwierzę, które macie i tak, co to? Jakby trochę pobudzam, wybijam z tego spadku po to, żeby dziecko się zainteresowało. Te kostki dźwiękowe są zawsze u mnie w kieszeni, bo nawet u dzieci z takich starszych, pracujących, które trochę mają takiej pracy już powiedzmy z kartą pracy, to właśnie tak jak mówię, żeby trochę tak wybić, trochę zainteresować na nowo, trochę odciąć od tego, co robią, żeby znowu pojawiła się ta świeżość w pracy, wykorzystuję sobie te kostki dźwiękowe. One są tak jak mówię w tych paczkach VIP-owskich, które część osób zamówiła. No i zwierzę, od którego że tak powiem, zaczęłam, ale trochę Was wypuściłam w kanał. Zwierzę strzelające piłką, one są, no ten akurat się, że tak powiem, zapowietrzył w tym momencie. Piłeczka i strzelające zwierzę. Dzieci bardzo lubią tą zabawę, dorośli lubią ją nie mniej. Ja często od razu sobie robię wysoko, puch i strzela piłka do góry, po czym szukamy, gdzie ona jest. Jest to też taki element wodzenia wzrokiem za tym, co się dzieje, poszukiwania. Nie ma, może mama ma, może tata ma, ukrywamy pod dywanem. Czasami robię żart i pluję piłka do góry. Mówię, ty, nie ma, ale gdzie jest? No i mam też gest nie ma, który nam się pojawia. Potem niepostrzeżenie przekazuję piłeczkę mamie. Mama patrzy, mama ma, o super, mama to jest ta, która coś zdobywa, która ma coś fantastycznego. To jest też taka postać, która bardzo często ratuje dziecko właśnie, że czymś dziecko sobie nie może poradzić. To idź mamo, pomóż mi. Niech ta mama będzie z tym dzieckiem całkiem w takim dobrej relacji, w dobrym kontakcie, ale takim dobrym ratownikiem i dobrym aniołem naszego dziecka. W paczce VIP-owskiej macie też jedną z moich ulubionych książek. Ona teraz jest w Tigerze, ale bardzo podobną mam z innego wydawnictwa i też mam podobną zrobioną przez siebie, która właściwie zaczyna mieć swój finał, będzie mieć za chwileczkę w drukarni. Jest to książka, którą bawimy się, żeby znowu sprawić, że dziecko nas zauważy, że to, co się dzieje wokół twarzy, jest bardzo ważne. Po to, żeby nie da się tu jakoś super czytać emocji czy innych historii, czy świetnie nawiązywać kontakt wzrokowy, ale chodzi o to, żeby zwrócić uwagę dziecka na twarz, że ona jest ważna, że to, co się dzieje wokół mojej twarzy, jest ważne i potem czytanie z tego, co się dzieje wokół twarzy, jest ważne. Więc często robię tak, uwaga, a kuku, dorom, 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 a kuku, dorom, 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 o nie, a kuku.
I tak dalej, i tak dalej. Przeglądamy sobie tę książkę. Moje doświadczenia są takie, że tam, gdzie jest różnica w kolorze, to jak najbardziej czarno-biała, taka znacząca, to jak najbardziej dzieci się nad tym zatrzymują. Przez to, że ona się rusza, to też łatwo przywołać do siebie dziecko. No ale też w którymś momencie możemy sobie pozwolić na kolorowanie, może nie na kolorowanie jakoś tam super, ale na malowanie, na przyklejanie różnych elementów na tę twarz jak najbardziej. Nie robię z nich masek, natomiast tak jak mówię, przez to, że tu się coś dzieje, że mogę zwrócić uwagę swoją na twarz dziecka, jak najbardziej pomaga nam to w terapii. W swoich paczkach VIP-owskich część z Was znajdzie też moje ulubione zwierzę. I właściwie jest to, czy tam żaba, czy tam ślimak, zależy co Wam wpadło. Jest to zabawa, którą też dzieci bardzo, bardzo lubią, bo ta żaba, czy ten ślimak, po pierwsze robię, uwaga, daje znowu na wysokości wzroku, pokazuje. W ogóle musicie zapamiętać, że te zabawki, czy te no, takie najprostsze zabawki, które się w jakiś sposób ruszają w pewnej sekwencji, w pewnym rytmie, na którym mogę zapanować, to one są zawsze bardzo trafione, że dzieci naprawdę zwracają na to uwagę. No i często jest tak, że potem całuje. O! Może tak być. Może być tak, że po prostu samo wystawienie języka to jest to, co dzieciom bardzo się podoba i dzieci wchodzą i jakby powtarzają, naśladują, że chcą jeszcze, a jak wiemy, dla naszych dzieci z ASD jest to bardzo, bardzo trudne, ale bardzo istotne, żeby uczyć się naśladowania i komunikowania przez naśladowanie tego, czego oczekują, czy tego, czego chcą. Więc macie żabki. Żabki też całują nasze zwierzęta, te, które mamy. Żabka może pluć na wszystkie przedmioty, te obrazki, które tam macie w tych swoich woreczkach. Żaby czasami też całują stopy dzieciom, brzuchy, plecy. Dzieci części ciała sobie na tych żabach jak najbardziej też obstawiam. W swoich paczkach znajdziecie też, część z Was znajdzie, dlatego że to były elementy ruchome tego, co Wam wrzuciłam. Znajdziecie też bączka, który się świeci i on mi przede wszystkim służy, o właśnie przestał w tym momencie świecić, jak na złość, ale bączki świecące, które Wam się udaje tam w tych paczkach niektórym z Was znaleźć, bo tak jak mówię, to były elementy ruchome, 4 dodatkowe rzeczy były VIP-owskie, takie, które się nam sprawdzają. Po pierwsze, często jest tak, że na tej kartce świetna zabawa wychodzi, bo potem są wibracje i kręci się ten bączek. Tak, ja przez to, że generuję z siebie, tak jak mówię, różne dźwięki, dzieci lubią się bawić takimi rzeczami i znowu sobie poluje. Tak? I jest to zabawa, która dość szybko budzi powszechny śmiech, radość i dzieci ją lubią, a przez to, że ten bączek się świeci i mam nadzieję, że u Was się świeci, szybciej przywołuje swoją uwagę dziecko. Czasem etykietuję ten bączek dźwiękowo, czyli robię uuu, tak? I to jest jedna z również z prostszych zabaw. W swojej paczce znajdziecie też zwykłą podręczną latarkę, albo niektórzy znajdą mniej zwykłą podręczną latarkę i wtedy dostawali, znajdziecie latarkę, może tak to ujmijmy. Ja tą latarkę zawsze noszę w kieszeni, dlatego że ona często sprawdza się w tych właśnie albo gest wskazywania palcem, ale czasami, żeby pokazać dziecku, żeby umiało wysiać, co jest ważne. Czyli rozkładam sobie 5 obrazków na ścianę, na szafę, przyklejam sobie na rzepkach i żeby dziecko zaczęło trochę tak już na wyższym poziomie myśleć, czego ja chcę, albo czego ja oczekuję, albo jakby co ja mam na myśli, wprowadzając do zagadek, robię tak, że rozkładam sobie 5, powiedzmy, zwierząt, czy tam 3 zwierzęta, kot, pies i lew. Biorę, podświetlam latarką kota i pytam się, co ja mam na myśli. Lubi pić mleko. I świecę na tego kota, czyli już nie jestem w geście wskazywania palcem, żeby mu pokazać, żeby on to wskazał, ale jestem jeszcze w innej podpowiedzi, żeby on wiedział, czytał, że tak powiem, poniekąd ze mnie, co ja chcę. Latarka też się fajnie sprawdza do zabaw, na co ja świecę, na rękę, na to, na tamto, tak?
pokazywać dziecku do góry, na dół, ale też, tak jak mówiłam, do gestów wskazywania palcem, jak najbardziej one się sprawdzają. No i tu do tych podpowiedzi, co ja mam na myśli? Ma to wielką grzywę. No i świecę na lwa i tak, żeby dziecko umiało czytać te wszystkie informacje i takie też podpowiedzi niewerbalne, które stosuje. W paczce macie też moje ulubione piłeczki chodzące po ścianach. Ja je rozpakowuję i rzucam je pojedynczo po ścianie. One schodzą ze ściany, jak już zapewne zauważyliście. Nie brudzą ścian, przynajmniej tak jak u nas pracujemy, to jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby wybrudziły ściany. One też chodzą po szybach, jeśli ktoś się boi ścian, to jak najbardziej. Biorę sobie kulę i rzucam puch, pa, pi, pe, jaką bym nie chciała sylaby, już potem z dzieckiem, które zaczyna mówić. Ruch mój i rzut na ścianę to jest jedna sylaba. Gdyby się okazało, że one Wam się wysuszyły, wystarczy je zwyczajnie zmoczyć wodą, wytrzeć i one znowu będą pełnić swoją funkcję. Myślę, że to wszystko, co znaleźliście w swoich paczkach. Mam nadzieję, że sprawdzi Wam się to. W tych VIP-owskich paczkach macie też rzepy od razu już na obrazkach i rzepy takie, żeby przyklejać sobie w różnej przestrzeni te obrazki. Myślę sobie, że to jest taka paczka, która zapewnia Wam rewelacyjną zabawę przez pierwsze naprawdę 10 spotkań, 10-12 spotkań. Potem nadal będziecie w różnych konfiguracjach wykorzystywać te pomoce, ale to jest takie coś, co sprawia, że to dziecko nasze zwróci na Was uwagę i jestem o tym przekonana. Jeśli Wy dobrze to gracie sobą, generując różne dźwięki, zwracając na siebie uwagę, to jak najbardziej zdobędziecie taką przestrzeń do tego, żeby dziecko Was zauważyło, żeby Was kupiło poniekąd, a potem możecie już działać.